Witam serdecznie. Porównam bardzo tanią kamerę MyCam 4K Active Navroad oraz Xiaomi i4K Plus. Teraz mamy bardzo tanią kamerę. Navroad ma Wi-Fi. Wi-Fi jest tylko niestety 1,2-1,5 GB na sekundę, w związku z czym ekran dosyć skacze mocno. Kolory, jak widać, słabe, a tutaj mamy Xiaomi 4K Plus, ta sama rozdzielczość, 30 klatek, od razu inne nasycenie kolorów. No i wróćmy do tańszej. MyCam ma aplikację taką uniwersalną do chińskich kamerek. Niestety podgląd na smartfonie, jak widać po lewej stronie, mocno skacze, ale jest to chociaż lepsze niż w ogóle brak podglądu przez Wi-Fi. Na 4K Plus Xiaomi jest to płynny obraz, 4,5, prawie 5 MB na sekundę transferu przez Wi-Fi. No a tania kamera jest o tyle dobra, że chociaż można patrzeć, co jest w kadrze akurat i ewentualnie sobie dostosować ustawienie kamery. Jeżeli mamy ją gdzieś dalej poprzez smartfona, możemy również wybrać tryb pracy, nagrywanie. Jeżeli chcemy mieć podgląd na kamerze, to trzeba ją rozłączyć z Wi-Fi, w związku z czym albo oglądamy na smartfonie, albo oglądamy na kamerze z tyłu na ekranie. 4K Plus możemy oglądać jedno i drugie na równocześnie. Tu jeszcze jest właśnie tańsza kamera, przejścia z ciemnego na jasny ekran. A tutaj już sportowa Xiaomi, bardzo dynamiczna, bardzo szybko przesyła obraz z kamery na smartfona i z tyłu na kamerze widać i na smartfonie widać podgląd. Na całe szczęście obie te kamery mają możliwość transferowania plików bezpośrednio z kamery na telefon, bez konieczności podłączania się kablem USB do komputera. Tania kamera ma USB zwykłe, a nowoczesna Xiaomi ma USB-C. Jak widać, można sobie tą MyCam app pobrać filmy, które mamy już nagrane, można je również odtworzyć i pobieranie, jak widać, prędkość jest bardzo niewielka, to jest 1,3 MB na sekundę, 1,2, a na Xiaomi 4 ponad prawie 5 MB na sekundę. Bardzo szybko się pobierają pliki. Witam serdecznie.